Witam Was w kolejnym filmie z serii testów żeli. Dzisiaj, tak jak wspominałam Wam na Instagramie, przetestujemy markę Silker, a dokładniej żel Base One UV, o który często prosiliście mnie w komentarzach. Jest to jeszcze tańszy żel niż poprzednio testowany produkt od Victorii Wyn. Jeśli jesteście ciekawi, jakie ten produkt ma właściwości i jak wygląda jego aplikacja, to serdecznie Was zapraszam na materiał. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Z żelem marki Silker nie miałam jeszcze do czynienia, ale ta firma często przewijała mi się na różnych forach internetowych, więc natknęłam się nieraz na opinie o tym produkcie. W większości były to negatywne komentarze, ale dzisiaj postaram się podejść do produktu bez uprzedzeń i zrecenzować go w taki sposób jak poprzednie produkty. Zacznę standardowo od opisu produktu na stronie producenta. Base One UV Cover Medium to maskujący żel UV o naturalnym kolorze płytki paznokcia. Żel ma średnią gęstość. Bardzo dobrze poziomuje się na płaszczyźnie paznokcia. Nadaje naturalny kolor, doskonale kamufluje płytkę i optycznie wydłuża paznokcie. Żel idealnie kryje przebarwienia i niedoskonałości. Żele Base One zostały stworzone według nowoczesnej receptury pozwalającej uzyskać wyjątkowo trwałe łańcuchy polimerowe masy żelowej. Odpowiednie ułożenie cząstek sprawia, że masa jest wytrzymała i elastyczna, jednocześnie cechuje się bardzo dobrą przyczepnością zarówno na tipsie, jak i na naturalnej płytce. Żel jest najtańszym produktem, jaki testowałam z tej serii i nie zapowiada się, aby stracił swoje pierwsze miejsce. Za 5 gram produktu zapłacicie zaledwie 9 zł, za 15 gram 14 zł, za 30 gram 24 zł, a za 50 gram 36 zł. Opakowanie, które widzicie na filmie, ma pojemność 15 gram. Ok, czas przejść do przedłużania. Zaczynam od dopasowania i podłożenia formy. Tak jak w innych filmach z tej serii, przypominam Wam, że poszczególne etapy przedłużania zostały omówione w innych filmach na moim kanale. Wszystkie linki oczywiście zostawiam Wam w opisie. Producent zaleca, aby pod żel zaaplikować żel z tej serii w przeźroczystym kolorze. Niestety nie mam tego produktu, dlatego pominę po prostu ten krok. Przepraszam, ale zapomniałam zaaplikować na powierzchnię paznokcia primera. Oczywiście zróbcie to przed aplikacją produktu. Niewielką ilość produktu nakładam na płytkę i szablon, tworząc szkielet. Żel ma średnio gęstą konsystencję, z łatwością rozprowadzam go na szablonie. Jego konsystencja jest dość lejąca, myślę, że przy dłuższej pracy może rozlewać się na boki. Gotowy szkielet utwardzam w lampie przez 30 sekund. Delikatnie ściągam szablon. Zrobiłam dość cienki szkielet i czuję, że żel jest bardzo miękki i elastyczny. Gdybym nałożyła jeszcze mniejszą ilość produktu, prawdopodobnie żel zszedłby wraz z szablonem. Następnie przechodzę do budowy paznokcia, dlatego zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy żelu na szkielet. Następnie nabieram większą ilość produktu i zaczynam budowę paznokcia. Zaczynając od okolicy przy skórkach, rozprowadzam produkt po płytce. Tak jak wspominałam, żel jest dość lejący, więc przy dłuższym czasie pracy może Wam spływać na boki. Pamiętajcie o odwracaniu paznokcia przy pracy z tym żelem, aby nie zalał Wam skórek. Praca z produktem jest dość przyjemna, choć trzeba pracować z nim szybko i świadomie. Konsystencja żelu jest średnio gęsta, ale z naciskiem na średnio. Utwardzam produkt w lampie przez 60 sekund. Dodam jeszcze, że żel w ogóle nie piekł mnie w lampie, co w sumie rzadko się zdarza. Przemywam lepką warstwę dyspersyjną za pomocą cleanera Wipe Off od Indigo. Następnie przechodzę do piłowania żelu. Używam do tego oczywiście pilnika o gradacji 100/180. Jeśli chodzi o moje wrażenia podczas piłowania, to produkt po utwardzeniu nie jest zbyt twardy i bardzo łatwo jest go opracować pilnikiem. Dzięki temu w szybkim tempie jesteśmy w stanie uzyskać pożądany kształt paznokcia. Na koniec wyrównuję powierzchnię żelu za pomocą polerki. Tu również widać, jak elastyczny jest ten produkt, bo zaledwie kilka ruchów polerką jest w stanie dobrze go wyrównać i wygładzić. Na koniec nakładam top. Używam topu Easy od Julii Nessy. Jeśli chodzi o moją opinię o tym produkcie, widzę tu zdecydowanie różnicę w jakości między tym, a poprzednio testowanymi produktami.
Żel jest bardzo elastyczny i nie wydaje się być zbyt trwały, chociaż tak naprawdę nie testowałam go przez dłuższy okres. Tego produktu oczywiście nie polecam osobom, które wykonują profesjonalne usługi, ale domyślam się, że wiele osób początkujących zastanawia się nad zakupem tego produktu. Jeśli chodzi o naukę przedłużania, to myślę, że poza ceną tego produktu, jego kolejną zaletą dla osób początkujących może być elastyczność. Dzięki temu, że produkt jest bardziej miękki od innych, droższych żeli, w szybszym czasie będziecie w stanie go opracować pilnikiem, a doskonale wiem, że szczególnie przy początkach w przedłużaniu tego piłowania jest bardzo dużo. Z drugiej strony jednak, jeśli myślicie o świadczeniu profesjonalnych usług na wysokim poziomie w przyszłości, to polecam Wam od razu zacząć ćwiczenia na droższych żelach. Produkty z różnych półek cenowych różnią się właściwościami, praca z nimi wygląda zupełnie inaczej, dlatego warto jest od samego początku wyrabiać nawyki na dobrej jakości produktach. Jeśli szukacie dobrego żelu, ale jednak w bardziej przystępnej cenie, na początek polecam Wam żel od Victory Win, który testowałam w poprzednim odcinku z tej serii. Tak jak wspominałam Wam w poprzednich filmach z tej serii, te filmy powstają po to, abyście mogli razem ze mną zapoznać się z produktami do przedłużania dostępnymi na rynku. Staram się obiektywnie przedstawiać Wam dany żel, bo to, że właściwości danego produktu nie przypadną mi do gustu, nie oznacza, że ten żel nie spodoba się Wam. Ja na przykład wolę gęstsze produkty, ktoś inny może zaś szukać rzadszego żelu. W tym przypadku jednak oceniłam negatywnie bardziej jakość produktu, a nie jego właściwości. Dajcie mi znać w komentarzach, czy pracowaliście lub pracowałyście na tym żelu i jak u Was się sprawdza. Dajcie również znać, jakie żele chcecie jeszcze zobaczyć w następnych materiałach z tej serii. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.